Kata Heian Shodan jest kata typowo szkoleniowym, które ma za zadanie nauczyć nas podstawowych technik karate i ich użycia. Bardzo często instruktorzy spieszą się z nauką kata i uczą swoich uczniów już z żółtymi pasami 5 heianów, a nawet i wyższych kata. Nie ma to większego sensu. Sens jest taki, aby poznać jedno kata, ale dogłębnie, dokładnie i na wszystkie możliwe sposoby. Teraz pokażemy krok po kroku, akcja po akcji, do czego służy Heian Shodan. Zapraszam do obejrzenia tych interpretacji. Chciałbym zwrócić uwagę wszystkich, że różnica między okinawskim karate a współczesnym karate polega na dystansie. Kiedy wprowadzono karate do szkół i do wojska, wydłużono pozycję i wydłużono dystans, ponieważ głównym atakiem w walce wręcz w wojsku była obrona przeciwko atakowi bagnetem. I działo się to z długiego dystansu. Dzisiaj bagnet zastąpi nam kij i mój partner będzie atakował pchnięciem prostym, a ja stosuję ten sam blok, który robiłem przed chwilą przeciw technikom karate. Bardzo proszę. Pierwsza akcja w Heian Shodan ma nas nauczyć stosowania Gedan Barai przeciwko różnego rodzaju atakom. Pierwszy atak to jest atak Gyaku Hanmi, czyli prawa ręka atakuje Chudan-tsuki. Proszę bardzo. Przepycham przeciwnika i kontratakuję. Drugim wariantem ataku jest również Oitsuki Chudan, ale z odwrotnej pozycji, czyli będziemy teraz w pozycjach Ai Hanmi. Proszę bardzo. Blok, przepchnięcie i kontratak. Kopnięcie proste Maegeri na obie strony. My zaprezentujemy tylko jedną, żeby niepotrzebnie nie powtarzać w nieskończoność wymiany technik. Proszę bardzo, Maegeri Chudan, blok, kontra i kontratak. Drugim elementem w kata Heian Shodan jest atak podwójny. Z lewej strony byłem atakowany na różne sposoby, ale atakiem pojedynczym. Teraz jest Renzoku Waza, czyli podwójny atak. Oitsuki, Gyakutsuki i mój kontratak, który za chwilę zademonstruję. Proszę bardzo. Następną akcją w kata Heian Shodan jest zastosowanie bloku jako blok i jako kontratak. Przeciwnik atakuje kombinacją wiązaną Maegeri Oitsuki Jodan, później się wycofuje, uderza 2 razy Tsuki, a ja stosując blok jednocześnie kontratakuję. Proszę bardzo. Zakończyłem poprzednią akcję w pozycji Zenkutsu, teraz jestem atakowany z boku kopnięciem. Proszę, raz, blok, kontra. Odrzucam przeciwnika, ponowny atak, blok, kontra. Jeszcze raz, atak, hop i kontra, która kończy całą akcję. Następna akcja interpretacyjna w kata Heian Shodan będzie atakiem nożnym i zaprzecza teoriom, że w tym kata ataki nożne nie występują. Oczywiście występują, ale w interpretacji. Zakończyłem akcję przy pomocy ageuke. Mój partner atakuje mnie z mojej prawej strony kopnięciem Yokogeri. Proszę. Obrót, pchnięcie przeciwnika, aby odrzucić go od siebie i kontratak. To jest pierwszy wariant tej techniki. Drugi wariant tej techniki polega na tym, że jeżeli ja się spóźnię z kontratakiem, zagapię się albo z jakiegoś powodu nie wykonam tego kontrataku prawidłowo, to mój przeciwnik może to wykorzystać do obrony i przejęcia inicjatywy.
Taki rodzaj kumite, czy rodzaj interpretacji nazywa się Okuri Jiu Ippon Kumite. Proszę bardzo, jeszcze raz. Skończyłem w takiej pozycji, następuje atak, blok, przepycham partnera, który ucieka, broni się przed moim kontratakiem i sam kontratakuje. Dziękuję. To jest pierwszy wariant techniki kolejnej, do której przeszliśmy w interpretacji kata Heian Shodan. Drugim wariantem interpretacji przy wykorzystaniu ataku Ushiro-geri jest taka sytuacja, gdzie obaj z partnerem wykonujemy Okuri Jiu Ippon Kumite. Co to znaczy? To znaczy, że partner atakuje mnie Ushiro-geri, ja się bronię, blokuję, odpycham go, kontratakuję, ale on ucieka przed moim ciosem, blokuje moje uderzenie i kontratakuje sam. Proszę zwrócić uwagę, jak to wygląda w interpretacji. Stoję w pozycji tak jak skończyłem, obracam głowę, partner atakuje, wykonuje blok, przepycham go, ale spóźniłem się z akcją. Kiedy wykonuję kontratak, on blokuje i sam przechodzi do kontry. To jest wariant drugi, nazywa się Okuri Jiu Ippon Kumite. Chodzi o to, aby mój partner również nauczył się reagować na kontrę. Najpierw zaatakował, potem został skontrowany i w rzeczywistości sam przejmuje inicjatywę. Bardzo dobry element treningowy, który polecam wszystkim, szczególnie zaawansowanym karatekom. Kolejnym wariantem interpretacji kata Heian Shodan jest Sambon Kumite, gdzie ja atakuję potrójnymi uderzeniami prostymi. Mój partner broni się blokami, ale przemieszcza się przy pomocy Okuri Ashi, czyli kroku odstawnego. Nie zmienia pozycji, tylko dostawia i odstawia nogę. Proszę bardzo mojego partnera. Zakończyłem poprzednią akcję Oitsuki. Teraz obracam głowę, jestem atakowany przy pomocy kopnięcia i idę z atakiem. Jedna obrona, druga obrona, trzecia obrona jest przechwycona przeze mnie i kontratak. To jest pierwszy wariant. Drugi wariant tej techniki polega na tym, że przy trzecim moim ataku partner, wycofując się, wykonuje jeszcze jedną obronę i sam kontratakuje. Proszę zauważyć, jak to się dzieje. Atak Maegeri, mój atak, jego blok, drugi blok, próba ataku, trzeci blok, kontratak i zatrzymanie akcji. Ten rodzaj kumite nazywa się Okuri Jiu Ippon Kumite. Dziękuję bardzo. Kończyłem akcję w ten sposób i teraz w momencie, kiedy przeciwnik atakuje Jodan Mawashi, aby mnie powalić, muszę się przed tym obronić. Uwaga i zaczynamy. Blok, przechwyt, shuto i sprowadzenie przeciwnika do ziemi. Wreszcie dobrnęliśmy do ostatniego momentu interpretacji kata Heian Shodan, w którym to będę atakowany przy pomocy Ura Mawashi Geri. Mój partner atakuje Ura Mawashi Geri na Jodan. Ja, stojąc do niego plecami, muszę się obronić przed tym atakiem. I proszę, tak to wygląda w interpretacji Heian Shodan. Na tym zakończyliśmy interpretację kata Heian Shodan. Oczywiście są to tylko propozycje, ale warto je uwzględnić w swoim treningu, aby rozwijać techniki podstawowe i doskonalić swoje karate. Na tym kończymy nasz odcinek. Zapraszam do następnych i zapraszam również do subskrypcji, do śledzenia nas na Facebooku, no i do korespondencji z nami, abyśmy byli w stałym kontakcie. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.